Wyobraźmy sobie, że ruszamy w kosmiczną podróż z prędkością światła. W każdej sekundzie pokonujemy aż 300 000 kilometrów. A jednak, zanim dotrzemy choćby do najbliższej sąsiedniej gwiazdy, miną ponad 4 lata. Dalsza podróż do granic naszej galaktyki to już wyprawa na dziesiątki tysięcy lat, a naprawdę daleki kosmos ciągnie się jeszcze miliardy lat świetlnych dalej. Taka jest skala odległości we wszechświecie. W tym programie pokażemy, jak to możliwe, by ją zmierzyć. Zapraszamy na Astronarium. Na czym polega problem z mierzeniem odległości w kosmosie? Można to zrozumieć, patrząc choćby na gwiazdozbiory. Wydaje się, że poszczególne konstelacje tworzą gwiazdy, które są po prostu obok siebie. Prawda jest jednak zupełnie inna. W rzeczywistości jasne gwiazdy mogą się znajdować daleko, a te świecące słabiej mogą być bardzo blisko. Na niebie będą wyglądać podobnie, choć tak naprawdę mogą je dzielić setki albo nawet tysiące lat świetlnych. Podobnie jest w przypadku galaktyk i wszystkich innych obiektów we wszechświecie. Jak zatem stwierdzić, co jest blisko, a co daleko, skoro nie widać tego gołym okiem, a nie możemy przecież rozciągnąć miary i sprawdzić? Astronomowie zdołali znaleźć jednak coś na kształt kosmicznych linijek i coraz dokładniej mierzą dystans do różnych obiektów we wszechświecie. Oto, czego możemy się dzięki temu dowiedzieć. Tranzyt Wenus na tle tarczy Słońca. Jedno z najrzadszych zjawisk w Układzie Słonecznym. Po raz ostatni mogliśmy je podziwiać w 2012 roku i nie powtórzy się przez ponad 100 lat. Jaki związek ma to jednak z mierzeniem kosmicznych odległości? Odpowiedź na to pytanie zabiera nas na wody XVIII-wiecznych oceanów, na wyprawę pod dowództwem kapitana Jamesa Cooka. W 1768 roku wyruszył on w rejs dookoła świata. Celem były właśnie obserwacje tranzytu Wenus. Miały one pozwolić na zmierzenie podstawowej wielkości, jaką posługujemy się w kosmosie, odległości między Słońcem a Ziemią, zwanej jednostką astronomiczną. Jednostka astronomiczna, czyli odległość Ziemi od Słońca, jest tą pierwszą podstawową wielkością astronomiczną dla wyznaczania odległości we wszechświecie. Przez długie stulecia, właściwie tysiąclecia, jej pomiar był niemożliwy, ponieważ Słońce jest daleko. W zasadzie wchodził w grę dość oczywisty pomiar tzw. paralaksy. Jeżeli dwóch obserwatorów patrzy na jakiś odległy przedmiot, to widzi go w dwóch różnych kierunkach. Znając odległość między tymi obserwatorami i różnicę kątów, możemy wyznaczyć odległość. No tylko, że w tym przypadku to jest bardzo duża odległość i bardzo mała różnica kątowa. Aż do wieku XVIII nie było na to sposobu. Z pomocą przyszły właśnie tranzyty Wenus. Zasada była prosta. Dwaj obserwatorzy w dwóch różnych miejscach na Ziemi widzą zjawisko przejścia nieco inaczej. Wenus przesuwa się przed tarczą Słońca w nieco różnych odległościach od środka tarczy. I różnica jest miarą odległości Wenus. To pokazują te dwie cięciwy. I jak widać, czas przejścia zależy od tego, w którym miejscu to przejście jest dokonywane. Także wystarczy zmierzyć
jak długo trwa to zjawisko. Zwykle trwa około 5 godzin. Pierwsze takie obserwacje podjęto podczas tranzytu Wenus w roku 1761. Wyniki nie były jednak dostatecznie precyzyjne. Na szczęście przejścia Wenus występują parami w odstępie 8 lat. To zrodziło pomysł wysłania naukowej wyprawy pod dowództwem Jamesa Cooka, żeglarza, odkrywcy, a także, o czym nie wszyscy wiedzą, astronoma. Pomysł zorganizowania tej wyprawy pochodził od szacownego Royal Society. W roku poprzedzającym, to był chyba luty, wystąpili z petycją do króla Jerzego III, po pierwsze o wyrażenie zgody na taką wyprawę, a po drugie o jej sfinansowanie. Chodziło o niebagatelną na owe czasy sumę, o ile pamiętam, 4000 funtów szterlingu. Punktem docelowym było Tahiti, odkryte 3 lata wcześniej. Chodziło o to, żeby miejsca obserwacji były rozrzucone po całej Ziemi. Tahiti znajdowało się właśnie korzystnie daleko na półkuli południowej. Dopłynięto do Tahiti, zbudowano coś w rodzaju obserwatorium, ustawiono instrumenty, sprawdzono, pogoda dopisała, pomiary zostały wykonane. Dane pochodzące z kilku miejsc obserwacyjnych, między innymi spod Koła Północnego, z Syberii, już nie pamiętam, z wielu miejsc. Tym się zajęło wielu astronomów. Jednym z nich był młody profesor z Uniwersytetu w Oksfordzie Thomas Hornsby, który opracowawszy te wszystkie dane, uzyskał wynik prawie dokładnie taki, jaki mamy obecnie. Niestety inni astronomowie najwyraźniej nie byli tak sprawni jak on, uzyskali wyniki bardzo różne i społeczność astronomiczna uznała, że niestety problem nie został jeszcze rozwiązany. W rzeczywistości odległość Ziemi od Słońca, czyli tę jednostkę astronomiczną, udało się precyzyjnie wyznaczyć, zdumiewająco precyzyjnie, z dokładnością do 30 metrów. Dopiero w drugiej połowie XX wieku, korzystając z pomiarów radarowych, pomiarów ruchu sond kosmicznych, wszystkiego tego, co już było do dyspozycji w XX wieku. Współczesne pomiary pokazały, że odległość między Słońcem a Ziemią wynosi niespełna 150 milionów kilometrów. Wedle ziemskich miar wydaje się to dużo, ale w kosmicznej skali to tak jakbyśmy niemal w ogóle nie ruszyli się z miejsca. Okazuje się jednak, że ta sama sztuczka z pomiarem paralaksy, która posłużyła kapitanowi Cookowi ponad 200 lat temu, może się przydać także dzisiaj. I to na znacznie większą odległość. W 2013 roku Europejska Agencja Kosmiczna umieściła na orbicie satelitę Gaia. To wyjątkowy rodzaj kosmicznego teleskopu, którego podstawowym zadaniem jest mierzenie odległości do gwiazd. Gaia potrafi określić ich położenie z dokładnością, o jakiej astronomowie mogli dotąd co najwyżej pomarzyć. Doktor habilitowany Łukasz Wyżykowski wchodzi w skład międzynarodowego zespołu zajmującego się analizą danych nadsyłanych przez satelitę Gaia. Wyjaśni, w jaki sposób może nam ona powiedzieć, jak daleko znajdują się poszczególne gwiazdy widoczne na niebie. Gaia posiada 2 teleskopy, które patrzą w 2 różnych kierunkach. Obserwacje z tych teleskopów są zbierane w środku i następnie ich obrazy z obu tych teleskopów są zbierane tutaj na gigapikselowej kamerze. To jest chyba największa kamera, jaka lata w kosmosie w tej chwili. Gaia jednocześnie obserwuje z tych 2 teleskopów. Dzięki temu jest w stanie pomiary odległości, tak naprawdę pomiary kątowe pozycji gwiazd zmierzyć bardzo dokładnie. Jest taka analogia, że gdyby umieścić monetę 1-eurową na Księżycu, Gaia byłaby w stanie zmierzyć rozmiar tej monety. Gaia wykorzystuje bardzo prosty koncept. Posiada 2 teleskopy, dzięki temu obserwuje w 2 miejscach jednocześnie. Dzięki temu jest w stanie mierzyć bardzo subtelne różnice w przesunięciach gwiazd. I właśnie te przesunięcia gwiazd mówią nam o odległości. Im obiekt jest dalej od nas, tym on się porusza wolniej, ponieważ my, Gaia, Ziemia i Gaia krąży z Ziemią wokół Słońca, Gaia zmienia kąt patrzenia na daną gwiazdę.
Jest to zjawisko paralaksy, które wykorzystujemy nawet nie wiedząc o tym. Mamy dwoje oczu, dlatego mamy dwoje oczu, żeby mierzyć odległości. Polega to na tym, że Gaja wraz z Ziemią krąży po orbicie wokół Słońca. Tu jest Słońce, tu jest orbita w takim rzucie, tu jest orbita Ziemi, powiedzmy znajduje się tutaj Ziemia, Gaja znajduje się troszeczkę za Ziemią i wraz z Ziemią krąży sobie wokół Słońca w taki sposób. Gdy mamy tutaj jakąś gwiazdę, obserwujemy ją w tym momencie roku, więc patrzymy na nią pod tym kątem i rejestrujemy pozycję tej gwiazdy względem gwiazd, które są dużo dalej. Tak zwana sfera gwiazd stałych Kopernika to nie był taki zły koncept. Oczywiście tak to nie jest, ale można przyjąć, że część gwiazd, które są bardzo daleko, służą nam za układ odniesienia. Więc ta gwiazda znajduje się w tym miejscu, gdy obserwujemy ją z tego miejsca na orbicie. Pół roku później Ziemia i Gaja znajdują się po drugiej stronie orbity. Dwie jednostki astronomiczne dalej, tak? Bo ta odległość to jest 1 AU. Gdy Gaja stąd obserwuje tą samą gwiazdę, widzi ją troszeczkę w innym miejscu, na tle znowuż tej strefy gwiazd stałych. Jedyne, co Gaja musi w tej chwili zrobić, mając dwa takie pomiary, to jest minimalnie, zmierzyć ten kąt. Ten kąt nazywa się właśnie kątem paralaksy. Prosta geometria pokazuje, że ten kąt przekłada się dokładnie na odległość, w jakiej ta gwiazda się znajduje. Po co nam to wszystko? Wiemy dużo niby o astronomii, wiemy o innych galaktykach, o wszechświecie. Nie znamy naszej własnej galaktyki, nie wiemy, jak ona jest zbudowana. Nie wiemy dokładnie, w jakiej odległości znajdują się gwiazdy. Wydawałoby się, że jest to taka oczywista rzecz. To jest informacja, która brakuje nam, a ma bardzo poważne konsekwencje. Gdy nie wiemy, w jakiej odległości jest gwiazda, nie wiemy tak naprawdę, jak jasno ona świeci. Więc nie wiemy, z czego ona jest zbudowana. Nie wiemy, jak zinterpretować ilość światła, która od niej dociera. Dzięki temu, właśnie dzięki pomierzeniu odległości do gwiazd, będziemy w stanie narysować sobie mapę, trójwymiarową mapę całej galaktyki, gdzie są ramiona spiralne, gdzie znajduje się zgrubienie centralne galaktyki. Tą całą mapę miliarda gwiazd Gaja uzyska już w skali, powiedzmy, 5 lat od dzisiaj. Gaja mierzy dystans dzielący nas od innych gwiazd. Nadal pozostajemy tu jednak w obrębie naszej galaktyki. Dopiero wyjście poza Drogę Mleczną otwiera nam spektrum kosmologicznych odległości, liczonych w milionach, a nawet miliardach lat świetlnych. To wymaga jednak zupełnie innego podejścia. Pustynia Atacama w Chile to jedno z najlepszych na świecie miejsc do astronomicznych obserwacji. Znajdziemy tu największe obserwatoria i najnowocześniejsze teleskopy. To też jedyne miejsce na świecie, gdzie rośnie pewne specyficzne drzewo – Araucaria. I właśnie taką nazwę otrzymał międzynarodowy projekt naukowy zajmujący się mierzeniem odległości do innych galaktyk. Zespół projektu Araucaria to w większości polscy astronomowie oraz doktoranci z Uniwersytetu Warszawskiego. Ich pracą przewodzi profesor Grzegorz Pietrzyński. Araucaria wykorzystuje największe teleskopy na świecie, m.in. te z Europejskiego Obserwatorium Południowego. To nie przypadek. Na nocnym niebie nad półkulą południową królują bowiem obłoki Magellana, dwie sąsiednie galaktyki, mniejsze towarzyszki naszej Drogi Mlecznej. Znajdują się na tyle blisko, że są doskonale widoczne gołym okiem. Astronomowie z projektu Araucaria wykorzystują pomiary odległości do obłoków Magellana, by stworzyć kolejną kosmiczną linijkę. Problem, przed którym stoimy, jest tego rodzaju, że wyobraźmy sobie, że mamy linijkę albo miarkę. I ta miarka jest grubości ludzkiego włosa. Taką mamy miarkę. I chcemy zmierzyć odległość pomiędzy jakimś punktem tu w Warszawie, a na przykład punktem w Gdańsku. Używając tylko tej miarki. To jest cała nasza miarka. Jak to zrobić? Oczywiście problem, przed którym stoimy, jest poważny. Astronomowie stoją przed problemem, który jest dużo trudniejszy. I teraz, jaki trik tu wymyślić? Trik polega na tym, żeby używając tej malutkiej miarki, grubości ludzkiego włosa powiedzmy, wykalibrować większą miarkę. To znaczy odłożyć ileś razy tą grubość włosa i zmierzyć na przykład taką miarkę jak ta. Używając tej miarki, odkładając znowuż ją ileś tam razy,
tworzymy jeszcze większą miarkę i używamy jej do znowu zmierzenia odległości. W ten sposób poradzilibyśmy sobie ze zmierzeniem odległości na przykład do Gdańska. W przypadku jednak odległości we wszechświecie potrzebujemy tych kroków więcej i projekt Araucaria zajmuje się zmierzeniem czy wykalibrowaniem jednego z tych kroków. To jest wykalibrowaniem dokładnie odległości do pobliskich galaktyk. Najważniejszą metodą, którą używamy, która pozwala nam na uzyskanie największej dokładności, to ta metoda jest oparta o tak zwane gwiazdy zaćmieniowe, czyli gwiazdy zmienne tak naprawdę. Co jest ich zaletą? Otóż gwiazdy zaćmieniowe to tak naprawdę są dwie gwiazdy, które obracają się wokół, powiedzmy, wspólnego środka masy i od czasu do czasu jedna zakrywa drugą. My to widzimy jako tak zwane zaćmienie, tak jak jest zaćmienie na przykład Słońca. Otóż jeżeli obserwujemy te gwiazdy w odległych galaktykach za pomocą największych teleskopów, jakie posiadamy, potrafimy dokładnie zmierzyć rozmiary tych gwiazd i wykorzystując pewne właściwości gwiazd, możemy obliczyć, ile one wysyłają energii. I na czym polega trik? Jeżeli już obliczymy, ile energii wysyłają i porównamy z energią, która dociera do nas tu, na Ziemi, to używając pewnego bardzo prostego skalowania między odległością a ilością energii, którą obserwujemy, możemy obliczyć, jak daleko one są. To jest prosta geometria. To znaczy, że jak jakiś obiekt jest 2 razy dalej od nas, to dociera do nas 4 razy mniej energii. Jak jest 5 razy dalej, 25 razy mniej energii. Czyli to jakby z kwadratem się zmienia. I to jest cały trik. Czyli obliczamy energię, którą wysyła taka gwiazda zaćmieniowa i porównujemy z tym, co obserwujemy. W ten sposób w jednym kroku potrafimy zmierzyć z dużą precyzją odległość do danej galaktyki, bo wybieramy sobie gwiazdę, która leży w danej galaktyce. Ta technika wymaga jednak zmierzenia wzajemnej prędkości okrążających się gwiazd, położonych w innej galaktyce. Do tego potrzebne są największe teleskopy i najlepsze spektrografy, takie jak należące do ESO HARPS. Naukowcom z projektu Araucaria udało się w ten sposób zmierzyć odległość do Wielkiego Obłoku Magellana z niespotykaną wcześniej dokładnością. Dziś wiemy, że dzielą nas od niego blisko 163 000 lat świetlnych, a wartość tę znamy z dokładnością do 2%. To zaś może mieć znaczenie nie tylko dla topografii najbliższej okolicy Drogi Mlecznej, ale także dla naszej wiedzy o całym wszechświecie. Głównym celem naszego projektu jest pomiar stałej Hubble'a z bardzo dobrą dokładnością. Chcielibyśmy to zrobić z dokładnością do 1%. Stałej Hubble'a, czyli czego właściwie? Stała Hubble'a opisuje tempo ekspansji wszechświata, czyli chcielibyśmy, innymi słowy, zmierzyć cały wszechświat. No dobrze, ale jak mogą nam w tym pomóc pomiary odległości do bądź co bądź najbliższych nam galaktyk, czyli do obłoków Magellana? Okazuje się, że w astronomii nie mamy jednej metody, która pozwoliłaby nam mierzyć odległości na wszystkich skalach, możliwych skalach we wszechświecie. Musimy używać różnych metod, czyli rozpoczynamy budowę naszej kosmicznej drabiny odległości od szczebli. Dolne szczeble to są odległości do pobliskich galaktyk. Potem możemy kalibrować inne metody, które pozwalają nam na pomiar odległości do dalszych obiektów i w ten sposób mierzymy nasz wszechświat. My wykonujemy pomiary do pobliskich galaktyk, bo okazuje się, że w całej procedurze pomiaru odległości we wszechświecie, czy kalibracji stałej Hubble'a, to jest największy błąd właśnie pochodzi od pomiaru odległości do najbliższych galaktyk. Paradoksalnie. To jest najtrudniejsze zadanie. Okazuje się, że dużo łatwiej mierzyć odległości do dalekich obiektów, natomiast do pobliskich galaktyk mamy wielkie kłopoty, żeby zmierzyć odległości z dokładnością lepszą niż kilka procent. Kolejnym szczeblem tzw. drabiny odległości we wszechświecie są gwiazdy supernowe typu 1A. Wybuchają rzadko, ale są tak jasne, że widać je nawet z najodleglejszych galaktyk. Żeby móc określić ich odległość, trzeba jednak bardzo dokładnie znać energię wybuchu. I tu właśnie jest potrzebna uzyskana niezależnie precyzyjna odległość do przynajmniej najbliższych z nich.
Obecni astronomowie uważają, że wkład na przykład do całego błędu wyznaczenia stałej Hubble'a, który pochodzi od pomiaru odległości za pomocą supernowych, wynosi tylko 0,5%. Cały pozostały błąd, obecnie stałą Hubble'a wyznaczamy z dokładnością około 5%, pochodzi właśnie od pomiaru odległości do pobliskich galaktyk. I gdy chcemy poprawić dokładność wyznaczenia stałej Hubble'a, no musimy poprawić przede wszystkim dokładność pomiarów do pobliskich galaktyk. I to jest główny cel naszego projektu. Czego możemy się dowiedzieć dzięki temu, że zmierzymy skalę wszechświata i poznamy jego wielkość? Stała Hubble'a jest bardzo ważna nie tylko ze względu na skalę wszechświata. Ona występuje w równaniu stanu wszechświata. Czyli innymi słowy, gdybyśmy chcieli poznać losy wszechświata, jego przeszłość, przyszłość, musimy znać bardzo dokładnie stałą Hubble'a. Stała Hubble'a informuje nas również o fizyce wszechświata. Na przykład zagadkowa ciemna energia wpływa bardzo istotnie na wartość stałej Hubble'a, czyli dokładne pomiary stałej Hubble'a są jedną z metod badania istoty ciemnej energii. Dodatkowo również odległości we wszechświecie są niezmiernie istotne, żeby poznać naturę niektórych obiektów. Na przykład w latach 20. ubiegłego wieku nie wiedzieliśmy, czym są galaktyki, dopóki nie zmierzono do nich odległości. Na niebie mamy projekcje, prawda, różnych obiektów i bez znajomości odległości nie wiemy, ile one wyświecają energii, a co za tym idzie, nie wiemy, jakiego rodzaju są te obiekty. Więc odległość jest to dużo więcej niż tylko znajomość, prawda, pewnej liczby. Ona mówi nam o naturze różnych obiektów we wszechświecie i całego wszechświata. Mierząc odległość do różnych obiektów, astronomowie ciągle trafiają na kolejne kosmiczne tajemnice. To właśnie w ten sposób dowiedzieliśmy się choćby, że wszechświat cały czas się rozszerza. Co więcej, tempo tej kosmicznej ekspansji rośnie i nie wiemy do końca dlaczego. Ale to już temat na zupełnie osobny odcinek Astronarium. Na dziś dziękuję za uwagę, zachęcam do dyskusji w internecie i do zobaczenia następnym razem.